Na pełna szczerość rzekłbym totalnie wielkie brawa do tego. Jedziemy teraz tak. Zanim przejdę do części głównej, chciałem zadać najpierw dwa pytania. Taka króciutka konwersacja. Powiedzcie mi, jak przyszliście na pierwsze spotkanie w marketingu, ktoś jeszcze to pamięta? Prezentację? Kapitalnie, dobra. Powiedzcie mi, czy jak pokazali wam ten rysunek, 5 kółek, to czy mieliście takie wrażenie po pierwszym spotkaniu, że to, co wam właśnie pokazali, to całkiem niezły motyw na to, żeby zarobić trochę kasy w życiu, żeby może się z tego ustawić, żeby może jeździć fajną furą, nie wiem, może docelowo zbudować dom, włożyć spory kapitał. To tak miało być spotkanie, że to było spoko. Zajebiście, większość stron. Pytanie numer 2. Powiedzcie mi, czy po czasie okazało się, że to trochę trudniejsze niż wygląda na tych 5 kółkach, na tym rysunku i że choć dalej jest to możliwe, tą kasę można zarobić, tymi samochodami można jeździć, to jednak jest to troszeczkę trudniejsze. Kto się zorientował, że tak jest po prostu? Zajebiście. Dlaczego o tym pytam? Często tutaj słyszycie w tej branży, że można mieć wszystko. Wychodzą ludzie, pokazują samochody, pokazują kasę, pokazują to, że faktycznie w bardzo młodym wieku można ustawić się w życiu. Pokazują, że tak naprawdę dzięki MLM-owi możesz zbudować każdy kapitał, jaki tylko istnieje. Kapitał materialny, kapitał życiowy, kapitał tego, co potrafisz, umiejętności i tym podobne. I jak najbardziej, jedna rzecz, jak najbardziej jest to prawda. Natomiast ja dzisiaj stwierdziłem, że trochę wam podpowiem. Powiem wam o kapitale, od którego moim zdaniem trzeba zacząć. Kapitał fundamentalny. Kapitał, którego jeżeli budowę zrozumiesz, to będzie ci dużo łatwiej zrealizować i zbudować tamte kapitały, po które się realnie zarejestrowałeś. Porozmawiamy sobie o kapitale ludzkim. O zjednaniu sobie ludzi. O zbudowaniu mocnego zespołu. Czy da się opowiedzieć pół godziny, jak zbudować mocny zespół od A do Z? Na pewno nie. Czy da się pół godziny podpowiedzieć wam mocno, wskazać kierunek myślenia, w jaki sposób zbudować zespół? Na pewno tak i to spróbuję zrobić. Jak ktoś chce wiedzieć, jak zbudować mocny zespół od A do Z, książka Mateusza Zbywa. Polecam serdecznie, żeby zakupić. Tak? I teraz, ja dzisiaj skupię się na 3 elementach. 3 elementy, użyłem dzisiaj tego słowa, fundamentalne do zbudowania kapitału ludzkiego. Skupię się na 3 elementach, które znowu, jeżeli zrozumiesz, może już stosujesz w swoim biznesie, na pewno dużo łatwiej ci ten kapitał ludzki budować. To będą 3 elementy wyciągnięte 1 do 1 z mojego sposobu budowania tego biznesu. Jeżeli z mojego sposobu budowania tego biznesu, to zdaję sobie sprawę doskonale, że jest to określony pułap wiekowy. Spokojnie. Dlatego uwaga dla Ciebie. Filtruj. Nie wszystkie elementy, które działają na sposobie, na przedziale wiekowym 20, 22, 24 lata, będą działały na przedziale wiekowym 40, 45 i tak dalej. Ale mam nadzieję, że jako mądry przedsiębiorca wyciągniesz coś z tej prezentacji dla siebie, tak żeby w swoim zespole było OK. Poprosiłbym tylko pilocik i jedziemy. Element numer 1. Normalność. Być może element paradoksalny. Być może właśnie to wyświetliłem i część nie rozumiem. Normalność. Ludzie kupują normalność. To, że jesteśmy normalni. Dzisiaj już parę takich haseł tutaj było przebić. Teraz po co mi chodzi? Ludzie popełniają często bardzo duży błąd na samym początku. Pod wpływem pierwszej prezentacji, pod wpływem zbytniego nakręcenia na ten temat marketingu, głupieją. On jest 4. dzień w temacie, on nauczył się prezentacji, on robi prezentację i on gada jak robot, on zapomniał, że wygląda sobą. On przychodzi i typowi, który 4 dni temu pił z nim piwo, on mówi mu tak: słuchaj, szkolenie produktowe mega ważne. Pogadamy sobie dzisiaj o budowie długiej, tak? Podstawy, kolego, podstawy, notuj. Masz kartkę, długopis, notuj. Ziomek się na niego patrzy, 16 lat do znaku, mówi, co się stało z chłopem. Co mu zrobimy? Pod wpływem prezentacji ludzie potrafią na ulicy, oni nie widzą już ludzi. To jest jak w Simsach, oni widzą migające głowami punkty. Punkty, idziesz, 500 punktów, 300 punktów, a dba o siebie 1000 punktów. Łowcy punktów. Rozumiem, o co chodzi? Kojarzymy takie przypadki? Super. I teraz o co chodzi? W moim odczuciu, to jest totalna głupota, w moim odczuciu po tygodniu czasu w temacie, człowiek wiecie, jakie powinien mieć nastawienie? Temat jest zajebisty, produkt bardzo prosty, biznesowy, używalny, sprzeda się, super, pasuje. Siano, zajebiste. Do zarobienia są ludzie, którzy zarabiają pedalnie. Ekipa, no super.
Wszystko się zgadza, normalnie ludzie chodzą w trampkach bordowych, które wszystko jest okej. No nikt nie robi się idioty. Nikt. Ja wiem, że są firmy na rynku, różne. To nie jest hejt, to jest stwierdzenie faktu. Które na przykład w garniturach siedzą na spotkaniu i potrafią opowiadać o tym, ile jest w jego perfumie zaperfumowania jego perfumu i o tym, że ta nakrętka tego perfumu jest z zęba mamuta i to jest bardzo ważne. I siedzą mi w garniturze i o tym opowiadają. Ja sobie zdaję sobie sprawę. Natomiast docelowo, generalnie tego nie polecam. I teraz tak, przede wszystkim chodzi o traktowanie ludzi jak ludzi. Człowieka jak człowieka, tak? A nie punkty, jak obrót, jak pieniądze. I na bardzo prostym życiowym przykładzie wytłumaczę, o jaką normalność życiową mi chodzi. Historia z mojego biznesu dzisiaj będzie kilka, żeby wam pokazać, że mniej więcej właśnie to, jak funkcjonuje w moim biznesie. Przemek Michał, być może kojarzycie. Jest to dyrektor okręgowy w mojej strukturze, mój wieloletni przyjaciel. Dlaczego nawiązanie do niego? To jest człowiek, który odezwał się do mnie po raz pierwszy w temacie marketingu 2,5 roku. Czym ja się zajmuję? To był moment, kiedy Sabre miało pół roku na rynku. Odezwał się, żebym mu pokazał, na czym to polega. Ja mu to pokazałem. Zaczęliśmy pracować. Miesiąc, drugi. I po drugim miesiącu po prostu Przemkowi to nie podeszło. On jeszcze wtedy stwierdził, że to nie dla niego, on się w tym nie czuł, no i chciał odpuścić. I zadzwonił do mnie, już wiedzieliśmy z Mateuszem właśnie, że Przemek prawdopodobnie będzie chciał odpuścić. I teraz o co chodzi? To jest jego trud. My z Mateuszem wsiedliśmy w samochód, bo zależało nam Przemku. Wiemy, że bardzo fajny potencjał chce nam gdzieś uciec. No i pojechaliśmy do niego do Gostynia. On jest z Gostynia, ja pojechałem z Kalisza swoim, Mateusz swoim z Poznania. Pojechaliśmy porozmawiać. I Przemek nam przedstawił swoje argumenty, my przedstawiliśmy swoje, powiedzieliśmy, Przemek, no naszym zdaniem jest to błąd. Natomiast nie przegadaliśmy go w tej rozmowie. On stwierdził, że odpuszcza. I wiecie, co zrobiliśmy z Mateuszem? Powiedzieliśmy mu, no dobra, Przemek, skoro odpuszczasz, no to co? Jakby nie wiem, teraz do pracy idziesz, to nie wiem, pomóc ci jakąś pracę znaleźć? Hajs chcesz pożyczyć? Co ci pożyczymy? Coś ci pomóc? Jakiś problem jest? I on wtedy tam nie skorzystał z tej pomocy. I teraz uwaga, minęło 1,5 roku. Ja zrobiłem w tym czasie gigantyczny przyrost. W tamtym czasie, kiedy Przemek odpuszczał 16%, kiedy się odwołał do dyrektorem krajowym. I Przemek się odezwał drugi raz. Spotkał się ze mną, usiedliśmy przy kawie i on powiedział do mnie tak. Znaczy, wrócił. Powiedział, że chce wrócić. Natomiast on powiedział do mnie tak. Wiesz, dlaczego tylko wracam? Że wtedy zachowaliście się jak ludzie. Że byliście normalni. Że nie traktowaliście mnie właśnie jak jakieś narzędzie do zarabiania kasy. A to już na pewno to pamiętasz doskonale, bo było identyczne. I teraz pojęta całej historii. Ja wtedy straciłem potencjał, Ja się zgodziłem na to, żeby goś odpuścił. Tak? Straciłem potencjał? Nie, ja zyskałem dyrektora okręgowego. Przez normalność. Po 1,5 roku ten człowiek wrócił i w 9 miesięcy zrobił pozycję dyrektora okręgowego. Wyciągniemy lekcję? Traktujmy ludzi jak ludzi, nawet wtedy, kiedy wbrew są pieniądze. Bardzo ważne. To jedna sobie ludzi. Nie technika. Dzisiaj nie będę mówił techniki, robienia prezentacji i czegokolwiek. Case'ów na zaangażowanie. Nie. Bądźcie ludźmi. Druga sprawa konkret. Teraz tak, żeby pokazać, o co mi chodzi. Pozwoliłem sobie wypisać ostatni rok 9 miesięcy w moim biznesie. Grupy, na których ja pracowałem. Uwaga, dlaczego robi 9 miesięcy z bardzo prostego powodu? Nie dlatego, że wtedy mi idzie. Dlatego, że wtedy zostałem w biznesie sam. Trzeba 17, do tego za 18, Bartosz Harlak 3 miesiące zrobił wielkie rynki, w 5 miesięcy zrobiliśmy dyrektora. Marzec był dla mnie miesiącem przejściowym, poszedłem sobie na inną grupę w kwietniu, od kwietnia do października. Przemek Michał wspomniany 3 miesiące to jest rynka, 5 miesięcy Jaguar w grudniu zrobił. W listopadzie był dla mnie miesiąc przejściowy, od grudnia zeszłego roku usiadłem na nowej grupie. Do marca postawiliśmy z 2 chłopakami, Michał Maciek, Dawid Grudowicz, 3 miesiące, 16%. Konkret. I teraz, dlaczego? Bo jak ktoś w tym biznesie mi pasuje i on mi mówi, że on chce, to nie ma szarości. Nie ma szarości. Robimy wynik. To jest bardzo istotne. I teraz Michał i Dawid to są osoby od Dawida Subianka. I Dawid Subianek, jak skończyliśmy robić, zadzwonił do mnie któregoś razu, kiedy już nie pracowałem na jego grupie, to była jego grupa, on się wtedy nauczył ode mnie robić. Dzwonił do mnie i powiedział, Janek, wiesz co? Ja chyba skumałem, czemu ty wszędzie jak idziesz, to robisz wynik. Zawsze i duży wynik i szybko. Ja mówię, no czemu? A on mówi, okrutna pewność.
chodzi Wam o pewność. Dawanie pewności ludziom. Zajebiście ważny element, zaraz to rozwinę. Zajebiście ważny element. I teraz, wiem, że to jest pomysł, co powiedział Dawid, ale ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. On jak powiedział tak, człowiek ma taki komfort psychiczny, jak pracuje z Tobą, no bo jak Ty mówisz, że to się stanie, to się po prostu stanie. To się musi stać. Bo tak gadasz, no to się musi stać. I teraz 90% sali na Wam myśli, dyrektor krajowy, no łatwo, może sobie dać komuś pewność. Przychodzi, pokazuje fakturę, druga światłami do auta i daje ludziom pewność. Na pozycjach 6, 9, 12% też nie jesteś w stanie tą pewność dać. W bardzo dużym stopniu. Jak? To zapisz sobie teraz 3 pytania. I sobie sam na nie odpowiedz. Pytanie numer 1. Bardzo prosto, uwaga. Jak bardzo Ty wierzysz w ten biznes? Ale nie chodzi o pustą wiarę. O, no zrobię generał, to co tam ktoś dzisiaj mówi. Robienie generalnych kostek. Nie. Ja nie kocham? Nie wiem. A co robienie generalnych kostek? Tutaj filmy będzie ważne. Jak bardzo wierzysz w ten biznes? W taki sposób, że ile jesteś w stanie dać z siebie, ile jesteś w stanie zaangażować siebie. Pytanie numer 2, jeszcze konkretniejsze. Jak bardzo wierzysz w to, że za 6 miesięcy zrobimy 21 startując. Ale znowu nie pusto napompowane, robię 6 miesięcy, 21, tylko jak mam to konkretnie zaplanowane, jak ja o tym myślę, czy naprawdę ja to wierzę. I pytanie trzecie, najważniejsze. Te pierwsze 2 były przygotowaniem po to. Jak bardzo potrafisz te rzeczy sprzedać drugiemu człowiekowi na stoliku, czyli rozwijając. Kiedy trafia się ta osoba, jak bardzo potrafisz jej powiedzieć, że zależy Ci właśnie na niej, żeby ona z Tobą pracowała i że to z nią coś zrobiły. Jak bardzo potrafisz to zrobić? Dlaczego uważam, że z pozycji 6, 9, 12% jesteś w stanie to zrobić? Z tego powodu. Uwierz mi jedną rzecz. Jeżeli jesteś na pozycji 6, 9, 12%, tak? 6, 9, 12%. To właśnie tą samą pewność możesz dać. Dlaczego? Ponieważ ta osoba, przychodząc na stolik, kiedy Ty pokazujesz mu poziom 9% zrobione w 2 miesiące, to wiesz, kim Ty jesteś dla nich? Pierwszym pieprzonym autorytetem w tym biznesie. Dla nowej osoby pozycja 9%, 4 z 7 w pierwszym planie marketingowym, 6%, 3 z 7 w pierwszym planie marketingowym, to jest wow. Co Ty powiesz, on zrobi. I teraz jest pytanie. Czy Ty, ten autorytet, potrafisz wykorzystać to zaufanie na te pierwsze dni, czy tylko bardzo szybko stwierdzilisz? Bo też można mieć 9 i w ogóle nie wykorzystywać, mieć 6 i nie wykorzystywać. Nie rozumieć potencjału tego, co się już zrobiło. Zrobiłeś 6% w pierwszym miesiącu. Wiesz, co to jest? To jest regionalny w 1,5 roku. Bo w pierwszym miesiącu nie mogłeś więcej. Więc wykorzystaj to. Wykorzystaj to. To jest bardzo istotne. Tak? Zatem jesteśmy w stanie dawać pewność na pierwszym poziomie. Jesteśmy w stanie dawać pewność. I odpowiedz sobie, czy Ty tą pewność w tym biznesie, tym pierwszym osobom, najzwyczajniej w świecie, dajesz. Te 3 pytania. Bardzo ważne. Przecież mnie angażował do biznesu Jędrzej Lorek. 12% przyjechał. Samochodu jechał, przyjechał pociągiem. Pociągiem przyjechał, ja go swoim Clio, wspomnianym, odbierałem na dworcu, pojechaliśmy, porozmawialiśmy w kawiarni, porozmawialiśmy w kawiarni, jak on mi poopowiadał, jak pokazał mi i zakreślił w kółku. 12%? Ja mówię, no największy biznes, jakiego w życiu widziałem. No to jest przegięcie. Mi się zrobiły nogi z wady i się spociłem. No mam biznes, do mnie przyjechał pociągiem, 12%, a ja wyjebałem w podpisku nie da. Wie, no wstyd, jak nie będzie chciał na pracować. To jest skandal, co zrobimy. Dlaczego? Bo on mówił z taką pasją, z takim zaangażowaniem, że on wzbudził we mnie niesamowity respekt. Miał 12%, to wzbudza niesamowity respekt. Pozycja pozycją. Dużo ważniejsza jest Wasza otoczka. Jak Wy ten poziom potraficie ubrać, jak to wykorzystać. No więc się zastanów. Teraz, czy Ty tylko zaufaniem wzbudzasz? Zobaczcie, co my robimy, w jaki sposób my pracujemy. Co jest za naszym zadaniem? No, naszym zadaniem jest to, że przychodząc człowiek na pierwsze spotkanie zaufał nam, że jutro też ma przyjść. To jest nasze pierwsze zadanie. Namówić go na godzinę jutro. Wzbudzić zaufanie.
No i teraz w jaki sposób my to możemy zrobić? W jaki sposób? Właśnie przez dawanie tej pewności. Musimy dawać ludziom pewność. To jest druga sprawa. Pewność dajesz przez konkretne działanie, konkretne ustalenie, konkretne działanie. Nie ma szarości. I trzecia rzecz. Merytoryka i podstawowa. Będąc w tej grupie, masz dostęp do wiedzy z najwyższej pół. Z najwyższej pół. Przepraszam, że to powiem bez obrazy, 90% ludzi na sali nie ma świadomości, z jakiej są pół. Szymon Gruszka, Mateusz Grubel, nie rozumiecie. Przepraszam, nie rozumiecie. Co za tym idzie? Nie doceniacie. To jest najwyższa pół. Jeśli ktoś jest świadomy, gratuluję petardę. Im szybciej będziesz świadomy, tym lepiej. Zaufaj mi. Dobrze, a więc jeżeli jesteś w tej grupie, to ustalmy jedną rzecz. Miałeś szczęście. Miałeś szczęście, że do tej grupy trafiłeś. Masz dostęp do najlepszej wiedzy. I teraz jest pytanie. Co z tym robisz? Co z tym robisz? Zrobisz. I teraz ja Ci powiem, co jest najgłupsze, co możesz zrobić. Najgłupsze, co możesz zrobić, to się czegoś dowiedzieć. Od chłopaków, tak? Cokolwiek, nie wiem, z wideokonferencji. I nie umieć podzielić się tym dalej. To jest najgłupsze, co możesz zrobić. Tak? Czyli przekazać w tym biznesie, nieprzekazywanie swojej wiedzy dalej jest samodestrukcją swojego biznesu. Czyli do czego dochodzimy? Do promowania wydarzeń takich jak dzisiaj. Słuchasz mnie. Słuchałeś Szymona. Słuchałeś poprzednich prelegentów. Na chwilę posłuchasz Mateusza. Ja nie wiem, czy fajnie się słucha, czy warto, czy to jest coś wartościowego. Nie wiem, sam sobie to. I teraz zadaj sobie pytanie, czy Ty zrobiliście wszystko, żeby tą wiedzę udostępnić swoim ludziom przez to, przez zaproszenie ich tutaj. Czy Ty wszystko zrobiłeś, żeby dzisiaj z Twojej grupy była to maksymalna ilość osób? Kto uważa, że dzisiejsze szkolenie, konferencja jest wartościowa? To teraz zadam trudne pytanie. To zrobiliście wszystko, żeby jak największa ilość ludzi z jego zespołu była tutaj dzisiaj. Dziękuję. Właśnie w taki sposób budujesz kapitał ludzi. Właśnie w taki sposób. Z natury jesteśmy zwycięzcami. Mamy tak, że jak my się czegoś dowiemy, my coś wiemy, my coś zrobiliśmy wiedzę, my gdzieś się czegoś dowiedzieliśmy, to nasza podświadomość mówi, mam to, ja wiem. Oni nie wiedzą, ja wiem. No i teraz w różnego rodzaju korporacjach to Ci da przewagę. Ty coś wiesz, oni nie, jesteś lepszy, petardy. Tylko zrozum jedną rzecz. W tym biznesie da Ci to tylko przewagę wtedy, kiedy się tym podzielisz. Bo na tym polega ten biznes. Jak się nie będziesz miał dzielić swoją wiedzą, to tak jak powiedziałem, to jest samodestrukcja z tej grupy. Dlaczego? No bo zobaczcie. Bardzo prosto. Mateusz, Szymon, kogo tam chcecie, kogo uważacie za ludzi, od których się uczycie. Oni mają 100% wiedzy. Swojej wiedzy 100%. No i sami widzieliście, w bardzo profesjonalny sposób to 100% przekazują nam dalej. Tak? Umieją to. No i teraz tu chodzi o to, żebyś Ty to samo 100% w jak największym wymiarze potrafił przekazać dalej. Swojej kolejnej warstwie, swoim kolejnym ludziom. Najlepiej to samo 100%. I teraz jest pierwsze pytanie przy tym rysunku. Już, czy my to potrafimy robić? Czy Ty wszystko, co dostajesz, przekazujesz dalej? Już pierwszy kłopot. A przecież ten biznes chodzi o to, żeby to docelowo już Twoi ludzie tą samą wiedzę potrafili przekazywać jeszcze dalej. Jako tu już jest kłopot. Przecież tylko dlatego jest mowa o tym, że w tym biznesie można nie chodzić pasywnie. Tylko dlatego. Wielokrotność tych cykli pozwala na to, że docelowo masz dowód pasywny, bo wiedza, którą dostałeś kiedyś, potrafiłeś ją przekazać ludziom, którzy też potrafili ją dalej przekazać. Jeżeli to się nie dzieje, to samo 100% jest przekazywane do Ciebie, Ty przekazujesz 90, oni przekazują 80 i tym tokiem rozumienia dojdziemy do momentu, kiedy zajebista wiedza z najwyższej półki zostanie niesamowicie rozbudowana. Rozproszona, nic nie da. Nic nie da. Grupa przestaje robić takie przyrosty,
Grupa niechęci, z takich dobrodów. A ty się zastanawiasz, czemu? Czemu to się stało? I drugim elementem tego jest postawa pro. Jest postawa pro. Moim zdaniem bardzo często w naszym biznesie jest tak, że poziom przerasta człowieka. No i zwyczajnie w świecie człowiek nie dorosł jeszcze do pewnego poziomu. Wyprzedził momentalnie po prostu. Prawdziwy poziom jest wtedy, kiedy postawa człowieka idzie razem z poziomem. Wtedy to jest prawdziwy poziom. Czym jest postawa pro? Wszystko. To jest wygląd, ubiór, sposób wysławiania się, wizerunek cały, wizerunek w sieci, wizerunek w sieci. W XXI wieku wizerunek w sieci. Ja przykładam do tego olbrzymią wartość. Olbrzymią wartość przykładam do wizerunku w sieci. Tak? Słuchajcie, ile razy jest tak, że jak schodzę na drugie spotkanie na szkolenie produktowe i pytam w ciemno osobę, ile mamy wspólnych znajomych. Wiecie co najlepsze? Ona mi zawsze odpowie. Skąd wie ty? Wiecie czemu? Wszyscy wszystkich dzisiaj obczerają. Wszyscy wszystkich. Jeszcze na spotkanie nie doszedłeś, już wiesz. Tak? No więc teraz pytanie, w jaki sposób ty to prowadzisz? Jakie masz? Można mieć zdjęcie profilowe w pro, można mieć zdjęcie profilowe z Tyskiem. Czy to, że ja nie mam zdjęcia profilowego z Tyskiem oznacza, że nie piję piwa? Piję piwa dużo gorsze rzeczy i to z ludźmi z pierwszego rzędu, ale nie muszę mieć tego na profilu. Nie muszę mieć tego na profilu. Tak? A jak to wpływa na odbiór mojej osoby? W sposób konkretny, chcę z nim robić, chcę mu zaufać? Czy trochę, no fajny ziomek, ale jak będę robił imprezę, to do niego zadzwonię. Biznes jest zawadza. Rozumiemy? Więc się zastanów, jaką postawę masz. Ja bardzo często moim ludziom zadaję pytanie, ile chciałbyś zarabiać? I rozwalam, jak ktoś mówi, no, z 10 tysięcy? Ja mówię, 10 tysięcy, świetnie, dobrze, ja mam pytanie. A dzisiaj powiedz mi, pracujesz tak, jakbyś zarabiał 10 tysięcy, czy nie? I wielokrotnie mamy złe myślenie, zbyt nie moment. My myślimy, że jak my będziemy pewne rzeczy, będziemy pewną kasę zarabiać, to my będziemy mieć określoną postawę. Nie. Jeśli będziesz miał określoną postawę, to będziesz określoną kasę zarabiał. W tym kierunku. O, ile osób wziął do opisu. Tak, właśnie to chodzi. Dobrze, teraz tak. To są 3 elementy, które moim zdaniem nie dają sobie ludzi. I teraz ja chciałbym pokazać, jak to było u mnie, kiedy zaczynałem. Bo jeszcze zanim to. Co daje kapitał ludzki? No to powiem tak. Dzisiaj dyrektor krajowy wypłata 20 tysięcy miesięcznie średnio. Mam do Ciebie pytanie kolejne. Zamknij sobie oczy, albo nie musisz, bo to sekciarstwo, nie wiem tego, po prostu. Co by było, gdyby każdego miesiąca na Twoim koncie wpadało 20 tysięcy? Ale nie chodzi o sam fakt posiadania tych pieniędzy. Nie chodzi o to. Zastanów się, z jakim podejściem podchodziłbyś do wszystkiego. Z jakim nastawieniem stał udział nóżka? Z jakim nastawieniem szedłbyś dwójkę zrobić? Bo naprawdę z budę będziesz szczerze, wszystko się robi lepiej, wszystko po prostu. Wszystko się robi lepiej. Tak. Zastanów się. Zobaczcie, tylko znowu mówię, nie chodzi o sam fakt posiadania materialnych tych pieniędzy. Chodzi o kapitalne słowo, dzisiaj padło z banka, wypowiedziane bardzo na flow. Chodzi o wolność. Chodzi o niezależność. Że jak urodziło mi się dziecko, to mam pytanie. Kto na sali chciałby mieć kiedyś dzieci? Zdecydowana rzecz. Super. Mam drugie pytanie, znowu trudniejsze. Czy już się zastanawiałeś, co ty byś chciał im zapewnić? A jeżeli tak, to kapitalnie. Tylko mam kolejne pytanie. W jaki sposób? Jak będzie chciał iść w edukację, hardkorową, zajebistą edukację, uczelnię, chyba Wielka Brytania, gdziekolwiek, to da radę będzie mu, czy zablokują mu finanse? Czy kredyt weźmie? Jak będzie chciał uprawiać drugi sport? Tenis. To co? Co wtedy mi powiesz? Nie? Uwaga, piłkę? Tenis nie? Uwaga, hardkorowo.
Jak zachoruje? Poważnie. To kto go będzie leczył? I ja dzisiaj to bezpieczeństwo mam. Marketing się robi, kurwa, mydło i perfumy. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A więc się zastanów. 3 lata. Tak było jak zaczynałem. Taki mam to mieć 100 kg. To jest moja ekipa biznesowa. Tam nie widać. Wszystko mam browarki. Tak wyglądał każdy mój dzień. Każdy mój dzień. Wracając z pracy, szedłem, odpalałem PlayStation, chyba dzisiaj dlatego jestem takiego prawdziwym, że mimo, że nie grałem 4 lata. Tak? Każdego leję na turniejach filmowych. Dobrze wiesz. Dobrze wiesz. Ja grałem codziennie FIFA, codziennie piłem piwo, codziennie obstawiałem kupony Bookmachera i codziennie wieczorem meczu. Koniec. To było koniec, moje życie. I miałem 6%, to jest autentyczny screen. Zajebisty screen, jak było równe 3 lata temu. W czerwcu 2016 roku. Ja miałem 6%. 6%. No to teraz uwaga, jak się zmieniło, co można mieć. Wystąpienia publiczne. Ja to kocham. Nie wiem, czy to czuć, ja się tym bawię, to jest zarobiste. Ja uwielbiam wystąpienia publiczne. Dla mnie olbrzymią satysfakcją jest to, że mogę występować na takich scenach. Takich. Tak. Jedziemy, podróże. Dzisiaj się zaczęły podróże, o których ja marzyłem. 2 lata temu rok temu Cypr, w tym roku Dominikana. Też była. Ekipa biznesowa. Pełna petarda. To jest największy kapitał ludzki. Kapitał ludzki, który spowodował wszystkie inne. Ekipa, nie ekipa. Nie, struktura. Ekipa biznesowa. Że robimy sobie urodziny, że sobie razem na basen chodzimy. Ekipa biznesowa. Samochody tej ekipy. No największy problem multimedialny mój, robiąc tą prezentację, zmieścić to wszystko na jedną stronę. Problem. Dobierałem 20 minut. Sesje zdjęciowe, okładki czasopis. Kiedyś chciałem grać w piłkę, dzisiaj mieć sesję. No dzisiaj mam, to z innego powodu. To jest fajne. Docenienie ze strony firmy, sieci. Satysfakcja z tego, co się robi codzienna. Ekipa prywatna. Kojarzycie ziomeczków od browarów PlayStation z kuponów? Nie zniknęli, nie pokłóciliśmy się. Są. Dalej oglądamy mecze, dalej pijemy piwo. Są. Nikt się życiowo nie rośnie. Jest pytanie. Co dalej? Hajs. 6 miesięcy, 111 tysięcy. Nie no, idzie wyżyć po prostu, no jakby samo. Coś tam ogląda, coś zostanie. Jest w porządku. Czy dom? Tak, Franek. Miesiąc skończył wczoraj. Wszystko jest dobrze. Tak, petarda. Robiłem sobie preskę, miałem ten widok. Mam pytanie. Jaką płaszczyzną życia mam jeszcze przywalić? Co mam ci pokazać? Żeby ci się chciało pozasłać. Co mam ci pokazać? No powiedz życie może coś. Może doklejesz, pokażę. Czy można mieć to wszystko? Ja uważam, że tak. Tylko po kolei. Naucz się budować kapitał ludzki i będziesz niebywale bogatym człowiekiem. Niebywale bogatym człowiekiem. Nie tylko finansowo. To zacznij od kapitału ludzkiego. Dziękuję bardzo.